Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym poradniku pokażę Wam, w jaki sposób wykonać silikonowanie umywalki. Mamy tutaj metrową umywalkę, mamy tutaj kafle i trzeba teraz tą szparę pomiędzy umywalką a kaflami zabezpieczyć, żeby woda tam się na dół nie dostawała, ale też zabezpieczyć w taki sposób, żeby woda, która będzie spływać po kafelkach, spływała nam tutaj do umywalki. W związku z czym metoda z palcem nie jest najlepszym rozwiązaniem, czyli spryskać wodą z mydłem i palcem wyrównać. Będzie wyglądać to ładnie, ale ta woda, która będzie tu spływać, bardzo prawdopodobne, że będzie tu zostawać, ponieważ dociskając palcem, tym opuszkiem tutaj, czy też bokiem, różnie, każdy oczywiście sobie robi według własnego widzimisię. Bardzo często jest tak, gdy wciskamy delikatnie palec w tą szczelinę, to powstaje taki jakby trójkącik. I co to powoduje? Powoduje, że jest taki mały wałeczek, czyli umywalka i takie drobne wgłębienie i dopiero do kafli dochodzi. No i woda tam zostaje. Tak więc polecałbym jednak skorzystać z fugówek. Dopasujemy, bez problemu można kupić pojedyncze albo taki właśnie zestawik. Zobaczcie, o co chodzi. Mając tutaj 4 sztuki, można wybrać sobie rodzaj tak naprawdę fugi, czy chcemy prostą, czy zaokrągloną, ale chodzi o to, że gdy będziemy nakładać, wszystko będzie równiutko i nie będziemy mieli takiej sytuacji, że woda tam będzie zostawać. No dobra, tak więc jaką ja tu fugówkę wybiorę? Jak widzicie, są różne rozmiary, różne kąty, do różnych oczywiście potrzeb, bardziej dla osób, które częściej coś silikonują. My tu wybierzemy sobie... Wiecie co, ja jednak skorzystam chyba z tej fugówki, już raz z niej korzystałem. Bardzo fajnie się sprawdziła. R6 rozmiar. Przyłóżmy, sprawdźmy. Perfekcyjnie się sprawdzi, czyli od płaskiej powierzchni naszej umywalki do kafelki. I tutaj też idealnie się sprawdzi w połączeniu, jeżeli chodzi o tą baterię. Czyli wejdzie głęboko i ściągniemy sobie w jedną stronę, w drugą stronę i będzie elegancko. Tak więc skorzystamy z tej. Resztę możemy odłożyć. Przyda nam się papier toaletowy do, że tak powiem, odkładania tego, co ściągniemy, ten silikon, który nie będzie nam potrzebny. Przyda nam się woda z mydłem. Po co? Po to, żeby na początku wszystko dokładnie oczyścić, odtłuścić. No i oczywiście szmatka, tak żeby to dokładnie na sucho wszystko zrobić. Nie możemy nakładać silikonu, gdy mamy mokrą powierzchnię, bo ten silikon po prostu nie będzie przyklejony do powierzchni i będzie odchodził bardzo szybko. Mamy oczywiście silikon, mamy wyciskacz do silikonu, zastosujemy tutaj sołdala biały, kuchni i łazienki, silikon sanitarny, odporny na pleśń, do glazury, drewna, metalu. No dobra, tak więc mamy komplet, możemy zabierać się za robotę. Jak oczyścić powierzchnię? Ja tutaj odłożę może silikon na bok. Skorzystajmy z wody z mydłem, proszę bardzo. Dobra, gotowe. I teraz musimy dokładnie oczyścić powierzchnię. Jeżeli jest tu stary silikon, musimy się go pozbyć. Albo specjalnym takim nożykiem do ściągania starego silikonu, ewentualnie takim środkiem, który nakładamy pędzelkiem i w 15 minut usuniemy ten silikon znacznie łatwiej. Albo oczywiście można też skorzystać z nożyka do tapet. Też się dobrze nada. Chodzi o to, żeby nie uszkodzić oczywiście naszej umywalki, ale żeby go ściąć wzdłuż, potem przy kafelce i taki długi pasek od razu ściągamy. Resztę to już musimy się troszeczkę postarać. Najważniejsze, żeby była powierzchnia czysta. No dobra, tak więc my tutaj sobie spryskaliśmy, musimy wszystko dokładnie umyć. To jest bardzo istotne. Ok. I dalej tu. Kafle też tutaj sobie dokładnie oczyśćmy, żeby nic nam nie spływało. I tu to samo. Ok. Jako że jeszcze kafle i powierzchnia naszej umywalki jest delikatnie mokra, to skorzystamy z papieru toaletowego, aby to wszystko dokładnie osuszyć.
Ok. Jeżeli chodzi o tutaj opakowanie silikonu Sodala, w sposobie użycia mamy informację, aby brzegi spoiny zabezpieczyć przed zabrudzeniem taśmą maskującą. Może większość z Was w to nie uwierzy, ale tak jest tu napisane. Następnie usuwa się natychmiast po obróbce fugi. Silikon nakładać ręcznym, pneumatycznym lub pneumatycznym pistoletem, fugę wygładzać roztworem mydła lub detergentu przed utworzeniem się naskórka. Świeże zabrudzenie czyścić benzyną lakową. Zapoznać się z kartą techniczną produktu. No dobra, tak więc działamy. Mamy tutaj już wszystko czyste, mamy wszystko suche. Jeszcze dodatkowo raz przejadę. Muszę mieć pewność. Musi się to wszystko bardzo dobrze przykleić. Bo szkoda byłoby za niedługo znowu to samo powtarzać, prawda? Dobra, tak więc zabieramy się za nałożenie silikonu. Ja już tutaj otwarłem ten kartusz. Ściąłem nożykiem do tapet tutaj końcówkę. Tak więc w tym momencie weźmiemy sobie papier, troszeczkę naciśniemy, trochę silikonu upuścimy. Ok, żebyśmy tu pracowali na świeżym silikonie. Dobrze. I papier toaletowy przygotujmy sobie tutaj kilka kawałków, które będziemy wykorzystywać właśnie do tego, aby ściągnięty silikon po prostu zdjąć. No dobra, zabieramy się. Nałóżmy sobie silikon od środka tutaj w tym wypadku, ponieważ zasłania mi tutaj bateria, więc od środka w tą stronę i od środka w tą stronę i w dół także. I uwaga teraz, nakładamy więcej niż być powinno. Jeżeli będziemy nakładać zbyt mało, to może potem okazać się sytuacja, że będą takie wgłębienia. Jako że nie tylko robimy spoinę na zewnątrz, ale także wejdzie trochę silikonu tutaj do środka, tak więc troszeczkę więcej. Nie oszczędzamy. Ok, jedziemy, papier do ręki. No i zaczynamy silikonowanie. Od środeczka. Pod kątem 45 stopni będzie całkiem dobrze. I równym ruchem jedziemy. Nie korzystamy tutaj ze spryskiwacza z mydłem, bo inaczej będziemy mieli taką sytuację, że dokładnie się nam to wszystko tutaj nie sklei. Ok, ciach. I z drugiej strony dokładnie to samo. Kąt 45 stopni i wciskamy silikon. Ok, jest z zapasem. Tu trochę dołożymy. Trochę za mało wyszło. I jesteśmy gotowi, aby odblokować, żeby nic nie wychodziło. I możemy sobie zakręcić nasz kartusz. Prawdopodobnie nie będziemy musieli nic dokładać. Z drobnym zapasem działamy. Ok, bierzemy sobie naszą fugówkę. Ja wykorzystuję tą tutaj R6 i nie w tą stronę, tylko w tą stronę. I będziemy potrzebować papier, żeby ściągać nadmiar. Na początku delikatnie. Nie spryskujemy tutaj w ogóle wodą z mydłem w tym momencie. Ok, ściągamy. I jedziemy. Ciach. Wszystko idzie prosto, jak mamy dobre narzędzia. I tutaj zaokrąglimy tak w dół, tak delikatnie. Ok.
Teraz w drugą stronę. Ok, dużo zeszło. Bierzemy papierek. Ściągamy. Dbamy o to, żeby nie śpieszyć się za bardzo. Jeżeli nie jesteśmy doświadczeni w tym, to lepiej spokojnie, żeby efekt był bardzo dobry. Jeszcze raz pociągniemy sobie. Ok, i teraz na sam koniec ktoś z Was zapyta, a co z tym silikonem, który jest tu i tu? Za pomocą fugówki ściągniemy go. Zobaczcie, bierzemy papier, nie robimy tego palcem ani papierem i zobaczcie, po prostu ściągamy fugówką. Spójrzcie, hop. Równiutko. I to samo robimy z kafelek. Uwaga, żeby oczywiście nie wlecieć tutaj na naszą fugę, więc po prostu przeciągamy. Zobaczcie. Raz. Jeżeli kafelki mają nierówną strukturę, to tym bardziej. Zobaczcie. Daje sobie taka fugówka świetnie radę. Czego szmatą ani niczym innym nie zrobimy lepiej. Ok, tutaj jeszcze. Zobaczcie. To wszystko można robić znacznie szybciej. Ale nie trzeba. Ok. Proszę bardzo. I teraz, jeżeli chcemy nadmiar pociągnąć, to w ten sposób, zobaczcie. Po prostu chwycić i do góry. Tu nadmiar chwycić i do góry. I silikon wtedy tak fajnie wykończy się w górę. No i gotowe. Raz, dwa. I taka fugówka idealnie się sprawdziła. I do nałożenia, wyrównania, a na końcu ściągnięcia nadmiaru i z powierzchni umywalki i kafelek. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć Wam.